znów pełno pokrzyw. Ja znowu jestem w spodenkach, ale jest bardzo ciepło, a z kolei Ola ma długie spodnie, profilaktycznie, ale jest, o Jezu, mega. Oj, zobaczcie, wchodzimy od strony gospodarczych pomieszczeń. Tu już bardzo zniszczony dach i będziemy musieli bardzo uważać. Po prawej stronie mamy ubikację i jakiś tornister. Rangers. Tak. Zajrzę, wiesz. No dobra. Może być pusty, ale Ale ładnie wpada światło, ładnie wpada nie? światło, tak. Czasami w takiej ruinie zaczyna się robić ładniej niż jak było to całe, nie? No zgadza się. Oj, to jest już nie do otwarcia, wiesz? A, rozumiem. Po prostu na tyle Ale jest przegnity. Pusty. Dobra, to idziemy. Mhm. Tutaj po prawej stronie mamy jakiś kalkulatorek taki sklepowy. Widzicie? Taki sklepowy. Jakieś elementy takie typowo garażowe. Będziemy się kierować w tamtym kierunku, bo tutaj sytuacja jest niekomfortowa i nie powinniśmy tutaj za długo być, ponieważ dach jest w bardzo słabej kondycji. Przejdziemy sobie, tutaj mamy, o, pierwszy mebel, jaki widzimy, bardzo gustowny mebel, który został przeniesiony do pomieszczeń gospodarczych. Tutaj musimy bardzo, ale to bardzo uważać, bo cały sufit może zaraz upaść. Ja sobie przejdę tam, ale wyjdę spod tego. No, ja tutaj idę bardzo, bardzo niebezpiecznie. Tamta krokwia nawet się trzyma, aczkolwiek też musisz spojrzeć na to, że jest bardzo ryzykowne umiejscowienie tej krokwi. Więc czeka ją taki sam los, jak tą krokwię tutaj. No to się przypadkiem krokiew. Krokwia, krokiew, chyba krokiew. Albo chyba na pewno. Przejdziemy w tą stronę. Tutaj mamy jakiś koc. I ten dach, który jest bardzo zniszczony. Dobra, wchodzimy do tego pomieszczenia po schodkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda na niezamieszkałe, sądzimy. No raczej tak, aczkolwiek zawsze wypada. Ale my mówimy, powiedzmy to jasno, czasami nie tyle mieszkańcom, co domowi mówimy dzień dobry. Tak, bo gdzieś tam zawsze coś zostaje po tych mieszkańcach. Jak na przykład zobaczycie te talerze, które były umyte i zostawione do wysuszenia. Ktoś już ich nie wykorzystał, ale na pewno zbierał korki. Zobaczcie, w tym pomieszczeniu była kuchnia z niesamowitym magnetofonem stereofonicznym. Nie wiem, czy jest odpowiedni moment, żeby odpalić panel. Jest tu bardzo zniszczona podłoga, ale podłoga nie jest takim nic większego problemu. Raczej ten sufit, który jest naprawdę zniszczony. I nawet nie będziemy mogli za bardzo się tutaj odzywać, ponieważ dźwięki i poruszanie się w tym pomieszczeniu może spowodować upadek tego. Zobaczcie tutaj. Odpalę lampę. Obrazek Matki Boskiej. Cały zapańczony. I piękne sztuczne kwiaty. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I magnetofon Full Dynamic, stereofoniczny, radiomagnetofon właściwie. Lata 90., końcówka lat 80., coś raczej w tym stylu. Zobaczcie teraz niżej, tam mamy bardzo fajny kufel
do piwa i taki imbryczek. Ten imbryczek, czajniczek właściwie do herbaty. Tutaj jakaś kawa? Nie, to jest herbata. Milford Aromatic Tea Time z Niemiec. Niemiecka herbata. Tutaj leki, jak oksykord. Czajnik elektryczny, jak widzicie. I taka półeczka, szuflada właściwie, z mnóstwem guzików i różnych klamerek, takich gumek, które mogły posłużyć w naprawie odzieży. Tam mamy fajny kubek jednej z pobliskich klubów sportowych. Nie będę przybliżał, żeby nie podać miejscówki przypadkiem, ale możecie tak to zobaczyć, co tam ciekawego widać. Tutaj mamy jeszcze spodnie niebieskie i taką koszulę, można powiedzieć, non-iron. Mnóstwo tutaj bandaży, poniszczonych oczywiście, przypraw. No, jesteśmy w kuchni, także przyprawy są jak najbardziej na miejscu. Tutaj mamy stół wywrócony. Ktoś musiał tutaj szukać i mocno angażować się w to pomieszczenie. No i co to będzie? To są półki na takie przyprawy najprawdopodobniej. Tak, na sól, cukier. Tak, ale to takie duże objętościowo. Teraz jednak używamy takich mniejszych rzeczy. Jednak mamy solniczkę małą pieprzniczkę, prawda? Tak raczej to wygląda. Czy tu przypadkiem nie jest zejście do piwnicy? Wiesz co, chyba tak. No, to może potem tam zerkniemy. Ale najpierw wejdziemy tutaj do tego pomieszczenia, które jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, ponieważ no mówię, ale dzisiaj, szczerze mówiąc, patrząc na to, co widzę tutaj na tym suficie, to no totalne zniszczenie. I to wszystko kiedyś wpadnie, mam nadzieję, że nie dzisiaj, do tego pięknego pokoju opuszczonego w święta. Znów został ten dom opuszczony w święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie, telewizor jeszcze leży na swoim miejscu, a tutaj mamy kalendarz. Nie wiem, jak się nazywa ten typ kalendarza, ale możemy zobaczyć, że to 2012 rok. Zobaczcie, kalendarz z 2012 roku. Nie wiem, dlaczego ten dom został opuszczony. Przejdziemy sobie tutaj. Będziemy bardzo, ale to bardzo uważać. Tutaj mnóstwo szafek, półek, cała meblościanka. Zobaczcie, jakaś kawa, czasopisma, tam jakieś lampki jeszcze są. Pewnie to jest opakowanie po lampkach, chińskie najprawdopodobniej. Tutaj był najpewniej barek. Tak myślę, że tutaj był barek. I tam takie tajemnicze pudełko jest. Ola wyciągnie je za chwilę dla mnie. Bo ja nie mam rękawiczek. I pokaże mi. Mówiłeś, że wziąłeś. No, okazało się, że wziąłem prawą, a nie lewą. A co ci wyciągnąć? Tam jest takie pudełko. Jakbyś mogła je wyciągnąć. Czekaj. I zobaczyć, co to jest za pudełko i co jest w środku. Bo wygląda pięknie. Wow! To są przybory do golenia. Przybory do golenia. Pędzel się rozleciał. Tak, ze starości, ale mamy maszynkę starego typu z wymiennym ostrzem na żyletkę. Wygląda to niesamowicie. Niesamowicie. Tutaj jakaś pocztówka. Pani Augustyna dostała w 2011 kartkę, wiesz?
W 2011 roku Mhm. jeszcze. Czyli mieszkała tutaj pani Augustyna Tak. najpewniej. Mhm. Co to mamy? Kalendarze. Kalendarze z Janem Pawłem. Tak. Moja rodzina. Aha. Mm, Ale głównie z Janem Pawłem. tak, tak. I to są... Zobacz, tu może Cię to zainteresować. Tutaj jest Eau de Cologne, czyli woda kolońska. Mont Saint-Michel. No powiem Co? Ci, wygląda to... Ja się pokuszę to powąchać, dobra? No co Ty, dobra. Wiesz co, zapach taki ziołowy, bardzo Ziołowy. koloński. Chcesz powąchać? Dlatego woda kolońska, więc wszystko tak. pasuje. Woda kolońska to jest, tak. No to świetnie, powiem Ci, zobaczcie tę choinkę. A Jaka... widziałeś Co? rybę? Jaka ryba? Wow! No ryba to jest po prostu czad. To jest mega czad. To jest po prostu, jak ona jest ciężka. Wow. To jest nieprawdopodobne, No słuchaj. zobacz. To jest Zobacz nieprawdopodobne. Troszkę teraz Ona jest, zmniejszę. jaka ona piękna. natężenie Ona się światła. tak błyszczy. Wow, ale E, piękna. Piękne, przepiękne, najpiękniejsze, Tak, śliczne, nie? bardzo ładne i wspaniałe. Wprawdzie troszkę ogonka nie ma, ale Ale najczęściej znajdujemy te takie Nie takie buciki, duże. tak? mhm. A to jest z tego samego szkła zrobiona ta ryba. I jeszcze niedawno gdzieś jak w jakichś komentarzach ktoś pytał o taką rybę, czy kiedyś znaleźliśmy taką rybę. No to właśnie jest ten moment. Znaleźliśmy właśnie taką rybę. Właśnie to jest ten moment znalezienia tej ryby i przyborów do golenia. Niesamowite, naprawdę niesamowite przedmioty. Tutaj, jak widzicie, jest obraz, ale wybaczcie, z tego obrazu już chyba nic nie zostało i naprawdę ciężko w ogóle stwierdzić, co tam było. Tam mamy kalendarz z roku 2010, przedstawiający samochód. Dobra, teraz przejdziemy troszeczkę dalej. Tutaj był przedpokój, z tego co widać. Bardzo zawalone tu wszystko jest. Ten dom w ogóle jest w stanie kiepskim. Wejście na górę, ale na górę no już nie będziemy szli, bo widzicie, że stan schodów jest tragiczny i no nie ma co ryzykować. I tak ten dom jest dosyć dużym wyzwaniem dla eksploratora. A zobaczcie z tej strony ten telewizor. On jest w tym miejscu tak jak był. Tak jak był ten telewizor tutaj, został. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Tam, w tym najbardziej zniszczonym pomieszczeniu, była sypialnia. Wejdę sobie tam, ale nie będę wchodził do tego pomieszczenia, tylko nagram go tak stojąc w framudze po prostu. Tutaj mamy łóżko małżeńskie, z tego co widać. Bardzo duży telewizor, widocznie w sypialni również był telewizor, ale wywrócone wszystko jest, bo cały sufit się zarwał, dlatego. Tu mamy obrazek. Myślę, że o tematyce religijnej, ale może potem go zobaczymy. Ale na pewno tam na ścianie, mam nadzieję, albo tak myślę, wisiał nad łóżkiem obraz Jezusa nauczającego, no po prostu. Tak to wygląda. Tutaj bardzo już to źle wygląda, bardzo, więc nie będziemy dalej wchodzić. Musicie po prostu to jakby... O, tu są kolejne obrazy. O, tutaj piękny obrazek, a właściwie no bez ramy, ale matki karmiącej Jezusa. Bardzo piękny obraz, pokazujący naturalizm religijny. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj ten obraz nie do końca jest religijny. On przedstawia panie z czasów
może oświecenia, chociaż raczej może pozytywizmu. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale panie, które odpoczywają w parku po prostu. Tak to wygląda. I tutaj nie ma nic. W każdym razie ten obraz już widzieliśmy w większych gabarytach. Był w filmie Opuszczony malinowy dom. Zresztą tamten obraz Jezusa, jak zobaczycie na powiększeniu, również już występował w kilku naszych domach. Tutaj zostały przeniesione słoiki. To wygląda naprawdę tragicznie, ale tutaj mamy 2 telewizory nawet. Zobaczcie. Wszystkie poprzewracane, co prawda, ale robią wrażenie. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. Dobrze, nie będę tutaj wchodził, bo naprawdę jest to dosyć spore ryzyko. Zobaczcie, jak pięknie widać tutaj ten żyrandol, który jeszcze ocalał, jeszcze wisi. Ale patrz, jaki patchworkowy. Tak, różne klosze. Tu znów mamy barek. I zobacz, kapelusz. Wziąłeś ten telefon tu? Jeszcze nie, ale widzę ten kapelusz i powiem Ci, że on mi się bardzo podoba. Jak to się czasami mówi, że przyszedł i tylko powiesił kapelusz, Powiesił nie? kapelusz. No piękny jest ten kapelusz. Bardzo Nie ładny. potrąć tej pajęczyny, bo będę to miała we włosach. Dobra, postaram się. Bardzo ładny kapelusz, naprawdę. I tutaj na ścianie wiszące sztuczne kwiaty. Wkomponowujące się w piękną zasłonę i w bardzo ładną, godną salonu firankę. W oknie, które wychodzi na ogród. Ładna jest ta wersalka. Ma taką poduszkę. Jeszcze tutaj widać, jak zobaczycie, że tutaj u wezgłowia, bo tam leży poduszka, jest poduszka, więc pan domu bądź pani domu mogła spoglądać na leżący, ustawiony telewizor na tym stoliku. Tak to musiało wszystko wyglądać. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Naprawdę to jest taki wyjątkowy dom, wiesz? Wyjątkowy. Wyjątkowy. Ale skala zniszczenia jest bardzo duża, ale niesamowicie czuć tutaj. Ale przez czas, nie? Tak. Tu nie mieszkał żaden jakiś Pius, czy nie, tu po prostu mieszkała normalna rodzina, która po prostu z jakichś powodów. No, już pani mieszkała do niedawna tak naprawdę, no, tak by wskazywały te kalendarze, nie? Więc przez 10 lat ten dom, tam 10-12 lat, on ten dom naprawdę zniszczył się bardzo mocno. Chcesz wejść? No mógłbym. Jeżeli tam masz jeszcze do roboty coś, to jak najbardziej rób. Znaczy wiesz co, gdyby chciało tu wejść dalej troszkę. To znaczy? Do szafy wejrzeć, ale to nie będę ci na razie przeszkadzała, wiesz? Dobra, Idę sobie. dobra, ale tak jakoś postaraj się stać jakoś tak, żeby nie po środku tego, bo widzisz, że to Dobra, wymieńmy się. jest ryzykowne. Okej, dobra, to ja wchodzę do tej sypialni, bo to najprawdopodobniej była sypialnia. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to była sypialnia. I mamy tutaj telefon firmy Philips i satelitarną znaczy antenę. Tuner satelitarny. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I zasilacz. Mnóstwo wyrzuconych z szaf ubrań. Tutaj łóżko i taka, no można powiedzieć, to taki kilim nad łóżkiem. Przytulny pokoik, sypialnia, bo domek jest tak naprawdę mały, to nie jest duży domek. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj wyłącznik i obok od razu gniazdko.
Tutaj powieszony parasol. O, i krawaty. Tu jest mnóstwo pajęczyn. Mnóstwo pajęczyn. Piękna toaletka. Znowu kapelusik. Szafa pełna ubrań damskich, męskich. Naprawdę robi to wrażenie. No i tutaj znowu sufit niekoniecznie w dobrym stanie, a można i powiedzieć, że tragicznym. I wspaniały klosz lampy, która świeciła przed zaśnięciem gospodarzy. Zobaczcie te krawaty. Te krawaty to są lata 70. Jeszcze niedawno miałem parę takich krawatów. One gdzieś tam po dziadku były. Po tacie właściwie. Bo gdzieś tam zostały. No, nie wyrzucał ich i po prostu one zostały. Teraz już się raczej ich nie nosi. Nie tak dawno jeszcze były noszone, bo to gdzieś tam na jakieś sylwestry czy coś człowiek się przebierał, to i taki krawat sobie wdział. Myślę, że to kiedyś jeszcze powróci do łask i takie krawaty właśnie będą noszone. Dobrze, tu jest jakiś taki bardzo fajny fotel, który no niekoniecznie musiał być akurat tutaj w sypialni, może został po prostu przyniesiony. Dobrze, powolutku będziemy wychodzić z tego pomieszczenia, z tego domu. Ola oczywiście weszła w to niebezpieczne pomieszczenie, ale nie tak głęboko. Olu, nie tak głęboko. A ja wyszłam. No, to na spokojnie. Na spokojnie damy radę. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Pokażę Ci coś, co jest pod choinką. No Co dobra. znalazłam. Czyli taki Nie- prezent, można powiedzieć. No, ja takich nie dostaję, ale wszystko przede mną. A co to jest? Yy, Łabędź? to jest to chyba słonik, nie? Słonik? Jakby Ci to powiedzieć, no. To jest jakiś ptak. Mało pal, dużo wal. Na pewno słonik. O kurczę. Ja może odłożę pod choinkę z No, powrotem. może ktoś dostał to jako w formie prezentu. No, ja takiego jeszcze nie dostałam. No, nie będziemy się tutaj... W pokrowcu jeszcze laska. No co ty? Zobacz. Ale zapakowana, zobacz. Zapakowana laska. To jest laska zapakowana jeszcze, zupełnie nowa. No. Coś nieprawdopodobnego. Może też była pod choinką, obok No słonika. tak, to są prezenty. No nie wiem, czy chcę, ale możliwe, bo ona jest nowiutka. Powiem ci, to jest nieprawdopodobne. Ale się kurde, dobrze śmieci się udaje. Nieprawdopodobne. Maseczki. Zobacz, co się tu dzieje. No, powiem ci, że to był dobry pomysł. Jednak zabrać maseczki. To co, będziemy teraz iść do piwnicy? Wiesz co, spróbuj. Ja tu mam co robić. Rozumiem. Dobra, przejdziemy się teraz do piwnicy. Znaczy, mam nadzieję, że da się wejść do piwnicy. Ups. Znaczy, wszystko fajnie, ale do piwnicy się nie da zejść, bo schody są w bardzo kiepskim stanie. Można powiedzieć, że nawet nie istnieją. Mało tego, ta piwnica jest zalana wodą. I cały czas coś klapie tam, chlapie. I rusza się ta woda. Gdzieś ucieka chyba, wiesz? Ucieka, albo są tam jakieś zwierzęta, wiesz? Wiesz? No, może być. Bo to mi tak wygląda po prostu na
jakieś stworzenia. Nie wiem, czy to się uda nagrać, jak wyłączę panel, ale chyba nie. Dobra, zamkniemy tą piwnicę. Olu? O, dobra, jest w porządku. Dużo światła. Słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia w przyszły piątek. To by było na tyle z tej eksploracji. No mi się ten domek bardzo podobał. Mnie się też się bardzo podoba. Brak mi słów, w ogóle Myślę, nie że wiem, już co zimy powiedzieć. nie przeżyje. I u góry też było fajnie, ale część spadła na dół. No, u góry było fajnie, bo nawet widzę, że tam były jakieś artefakty. Tam były jakieś pokoje. Tak, dziecięce mam wrażenie. Dla wnuczków może. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Hej.